Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Uważaj na dolara we wrześniu. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą obserwować, patrzeć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie tego filmu. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Uważaj na dolara we wrześniu. Materiał ten jest poświęcony zachowaniu amerykańskiego dolara w kolejnym miesiącu ze względu na to, że dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, bo mamy święto. Święto w Stanach Zjednoczonych, rynki nie pracują i wniosek jest taki, że prawdopodobnie czeka nas sesja ograniczonej zmienności praktycznie na wszystkich aktywach, a jeżeli coś się stanie, to stanie się to mniej więcej do godziny 14 czasu europejskiego. Jednak prawdopodobnie dzisiejsza sesja upłynie nam pod znakiem ograniczonej małej zmienności w oczekiwaniu na początek nowego tygodnia, który tak de facto rozpocznie się dopiero we wtorek. Więc dzisiejszy dzień jest wyśmienity na to, żeby trochę poteoretyzować i przyglądnąć się ciekawostkom dotyczącym różnych rynków finansowych, a w tym wypadku materiał jest poświęcony amerykańskiemu dolarowi, który zareagował bardzo intensywnie na to, co się wydarzyło w piątek, czyli jakie były dane z amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia podskoczyła do poziomów nienotowanych od bardzo wielu miesięcy, do poziomu 3,8% i rynek się na tym skoncentrował. Skoncentrował się na danych, które pokazywały nam zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, różnym innym subwskaźnikom pokazującym sytuację na rynku pracy. Także, jak widzimy na wykresie, zamiast wyjść znowu nad poziomie 1,09, zakończyliśmy piątkową sesję poniżej poziomu 1,08, testując ważne wsparcie, czyli dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Dlatego też okolice 1,0750, 1,08 mają i będą miały coraz większe znaczenie, ponieważ ich pokonanie oznaczałoby zmianę sytuacji technicznej. Dlatego też pomimo tego, że dzisiejsza sesja powinna być mało zmienna, powinna być taką typową na wyczekanie, będzie miała znaczenie i kolejne godziny w walce o te dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału wzrostowego będą rosły na znaczeniu. Każde przejście tej linii, czyli przebicie, wyjście dołem z formacji, będzie oznaczało rosnące prawdopodobieństwo dalszego umocnienia amerykańskiego dolara. Stąd też formacja techniczna, którą widzimy, ma znaczenie i myślę, że warto się jej przyglądać i zobaczymy, co się wkrótce wydarzy. Gdyby się okazało, że formacja ta jest przebijana, to następne wsparcie jest dopiero w rejonie 1,06, 1,0650, gdzie mamy także wsparcia w postaci wstęg Bollingera, gdzie mamy dolne ograniczenie takiej pochodnej kanału wzrostowego, to także widać na wykresie. Dlatego też otworzyłaby się w takiej sytuacji perspektywa umocnienia amerykańskiego dolara o kolejną figurę. Patrzymy także na zachowanie jena japońskiego, ponieważ amerykański dolar jest także bardzo w wyraźnym trendzie względem jena japońskiego. Jen japoński traci z powodu wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. Im wyżej rentowności amerykańskich obligacji, tym gorzej dla jena japońskiego, ponieważ spada atrakcyjność jena japońskiego i inwestorzy sprzedają tą walutę, plus dodatnie punkty swapowe oznaczają, że strategia carry trade się rozwija, stąd też obserwujemy takie dynamiczne wzrosty, czyli osłabienie jena na praktycznie wszystkich parach tych najbardziej popularnych walutowych. Stąd też równolegle do zachowania amerykańskiego dolara, jena japońskiego, warto obserwować zachowanie amerykańskich rentowności, o czym za chwilę powiemy. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pozycjonowanie się dużych graczy.
I w tym wypadku widzimy, że inwestorzy są ci duzi spekulanci, którzy teoretycznie posiadają większą wiedzę oraz zdecydowanie większe kapitały niż przeciętny inwestor. Oni netto mają długą pozycję. Jest to pozycja, która jest na rynku od czwartego kwartału poprzedniego roku. I to jest interesująca wiadomość, ponieważ wygląda na to, że ci duzi gracze jednak spodziewają się, że amerykański dolar będzie się osłabiał w średnim terminie. Tu nie chodzi o krótki termin, ale taki średni termin. Dlatego też pewnego rodzaju ciekawostka jest w tym wypadku obserwowana. Natomiast czy te pozycje przyniosą sukces, będziemy rozważać te zagadnienia w najbliższym czasie. I jeszcze raz, jeżeli amerykański dolar będzie się umacniać, teoretycznie ma to sprzyjać osłabieniu cen surowców, ma to sprzyjać osłabieniu rynków emerging markets, i przede wszystkim ma zwiastować jakąś kontynuację korekty spadkowej na indeksach giełdowych na całym świecie. Myślę, że taka powinna być interpretacja tego, co może się wydarzyć na amerykańskim dolarze w następnych tygodniach i w końcówce tego roku. Natomiast uważaj na dolara we wrześniu. I teraz przechodzimy już konkretnie do odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przypominam bardzo ważną statystykę, która mówi nam, co się dzieje statystycznie z amerykańskim dolarem we wrześniu, gdy rozbijemy rok na poszczególne miesiące. I wygląda na to, że na przestrzeni ostatnich lat praktycznie każdy wrzesień przynosił umocnienie amerykańskiego dolara. Widać to na tej statystyce jak na dłoni. Wniosek jest taki, że ze statystycznego punktu widzenia miesiąc, który rozpoczął się w piątek, będzie sprzyjał temu, żeby amerykański dolar się umocnił, czyli żeby euro-dolar kontynuował spadki, para dolar do jena kontynuowała wzrosty i widzimy, jak bardzo ta statystyka faworyzuje ten miesiąc. Faworyzuje także spadki indeksów giełdowych. Natomiast warto zwrócić uwagę, że kolejne miesiące, październik, listopad i grudzień, bardzo rzadko przynoszą umocnienie amerykańskiego dolara. Na przestrzeni ostatniej historii grudzień to już praktycznie nigdy nie przynosił umocnienia amerykańskiego dolara, więc wniosek jest taki, że jest teraz statystycznie największa szansa na umocnienie amerykańskiego dolara, ale im bliżej będzie końca września, tym szanse na umocnienie dolara będą coraz mniejsze, a rozpoczynający się czwarty kwartał powinien już zdecydowanie przynieść nam osłabienie amerykańskiego dolara. Dlatego też odpowiedź na pytanie, co z amerykańskim dolarem we wrześniu, sygnalizuje, że jest to ostatnia szansa statystyczna na umocnienie tej waluty. I pytanie jest, czy ten schemat zostanie powielony w 2023 roku. Równolegle z umocnieniem dolara warto patrzeć na zachowanie amerykańskich rentowności, które znowu próbowały wrócić do tendencji wzrostowej, czyli do spadków cen. I dzisiaj prawdopodobnie niewiele się wydarzy, ale rynek będzie próbował zanegować tą tendencję, jako że jesteśmy bardzo blisko wsparcia na cenach, a oporu 4,25 na rentowności, więc rynek także będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybija ten ważny opór, a jeżeli się utrzymamy nad tym oporem, czy tendencja wzrostowa na rentowności będzie kontynuowana, a jeżeli będzie, powinno mieć to negatywne konsekwencje dla rynków, zwłaszcza związanych z ryzykiem. Amerykański dolar i rentowności to poza jenem wzrok każdego inwestora powinien spoczywać na cenie złota, a umocnienie amerykańskiego dolara plus zachowanie rentowności oznacza wielkie zagrożenie dla tych, którzy mają długie pozycje na złocie. I w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo nawrotu tendencji spadkowej na cenie złota. To, co się teraz dzieje, to jest pewnego rodzaju ewenementem, że na fali zachowania euro-dolara, rentowności amerykańskich obligacji, cena złota także próbuje rosnąć. Myślę, że rośnie prawdopodobieństwo, że w krótkim terminie poziom $1950 nie zostanie pokonany. Natomiast popyt na ryzyko moim zdaniem jest cały czas dobrze widoczny na cenie miedzi i w tym wypadku do czasu utrzymania nad poziomem
o $8150 faworyzowane są scenariusze prowzrostowe, a gdyby doszło dodatkowo do pokonania oporu 8650, to sytuacja techniczna jeszcze bardziej sprzyjałaby popytowi na ryzyko. Jako że ten miesiąc, wrzesień, faworyzuje tendencję umocnienia amerykańskiego dolara, więc prawdopodobnie także faworyzuje scenariusze osłabienia cen surowców, złota, miedzi, srebra, czy też także ropy naftowej. Natomiast na ropie naftowej dzieje się coś niezwykłego, ponieważ pierwszy raz od 11 miesięcy rynek tak bardzo pokazuje, że chce wyjść nad górne ograniczenie tej konsolidacji, którą obserwujemy od praktycznie już 11 miesięcy, więc zamknięcie poprzedniego tygodnia nad poziomem $85 to jest sygnał, że rynek chce rosnąć, otwiera sobie perspektywę do ruchów w kierunku $100. Oczywiście wraz ze wzrostami ceny ropy naftowej zwiększają się także prawdopodobieństwa, że inflacja zachowa się odmiennie niż scenariusze, które były pisane i kreślone przez najważniejsze instytucje finansowe na Wall Street. Dlatego też zachowanie ropy naftowej wygląda na to, że także będzie niezwykle interesujące z powodu tego, że potencjalny trend umocnienia amerykańskiego dolara we wrześniu także powinien faworyzować raczej scenariusze prospadkowe na ropie naftowej niż prowzrostowe. Natomiast na razie zachowanie ropy naftowej wymyka się z tego schematu, który jest obserwowany przez rynki finansowe od dłuższego czasu. Inwestorzy na Wall Street powinni odczuć umocnienie amerykańskiego dolara spadkami indeksów giełdowych. Na razie to się nie dzieje. Pierwszym testem, czy popyt na ryzyko cały czas ma przewagę, jest to, co się wydarzy z indeksem Standard & Poor's w rejonie 4500 punktów. Jednak dzisiaj mamy sesję bez handlu na Wall Street, więc to na pewno nie będzie odpowiedź na pytanie podczas dzisiejszego dnia. Obserwujemy optymizm na giełdzie w Japonii, gdzie jesteśmy coraz bliżej wyjścia górą z kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, który przypomina formację flagi. Optymizm także widać w Hongkongu, więc lekki optymizm powinien być także w Europie. Indeks DAX ma potencjał, żeby się znowu zbliżyć w rejon oporu 16 000 punktów. Ten poziom jest kluczowy. Każde jego przejście sprowadzi niezwykły optymizm na rynki akcyjne w całej Europie i myślę, że warto to w takiej sytuacji wykorzystać. Natomiast nie widać optymizmu na Bitcoinie, gdzie poprzedni tydzień przyniósł nam odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Ta średnia ma naprawdę coraz większe znaczenie, a jako że jesteśmy poniżej tego poziomu, więc Bitcoin nie wspiera popytu na ryzyko i raczej wspiera te scenariusze, które mówią, że potencjalne umocnienie amerykańskiego dolara we wrześniu powinno także przełożyć się na zachowanie na rzecz wyprzedaży ryzyka w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. No i pytanie jest, czy Bitcoin będzie miał rację łącznie z tym, jak zachowuje się teraz euro-dolar, czyli sam dolar na indeksie, który jest dla inwestorów bardzo istotny. No i na koniec rynek krajowej waluty, który jeżeli amerykański dolar we wrześniu będzie powielał ten schemat, czyli będzie się umacniać, to rynek krajowych aktywów powinien odczuć to wyprzedażą. Powinien być sprzedawany polski złoty, powinny być sprzedawane polskie aktywa, takim jak akcje. Natomiast obligacje w tym wypadku są pod dużym znakiem zapytania z powodu tego, że rośnie prawdopodobieństwo, że już w tym tygodniu RPP obniży stopy procentowe. Ja osobiście spodziewam się, że jest 50% szansy, że to będzie we wrześniu, jest 50% szansy, że pierwsza obniżka będzie w październiku. Natomiast zachowanie obligacji stoi pod znakiem zapytania, ponieważ teoretycznie obniżka stóp procentowych w Polsce powinna sprzyjać temu, żeby rentowności dalej zaczęły spadać. Jednak moim zdaniem pierwsze obniżki stóp procentowych zostały już przez polskie obligacje zdyskontowane. Stąd też potencjalne zachowanie na rzecz spadków rentowności, wzrostu cen jest już moim zdaniem w cenach, ale jak będzie, zobaczymy. Uważaj na dolara we wrześniu, ponieważ amerykański dolar bardzo lubi się umacniać w tym
miesiącu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.